Sherlock Holmes. Pociąg do Edynburga. Gwiazda Rodezji to jeden z najsłynniejszych skarbów Ziemi. Lepiej byłoby jednak, by nigdy nie został odnaleziony, bo każdy jego posiadacz ginął nagłą i tragiczną śmiercią. Nasza historia zaczyna się w Londynie. W cieniu Tower Bridge znajduje się stolarnia Moka i Syna, wytwórców trumien. Jest wspaniała. Dowieziecie ją na czas? Oczywiście. Scotch Express odjeżdża ze stacji Euston o 19:30. Będzie mało czasu, by ułożyć ciało. To pani matka? Tak. Zabierają pani do Szkocji? Do Edynburga, do domu. Dziękuję. Jazda pociągiem jest taka męcząca, prawda? Zmykaj. Wracaj do pracy. Przepraszam. Pan Holmes? Witam. Zdążył pan. Obserwowałem współpasażerów. Fascynujące i niekiedy pouczające. Lady Margaret jest już w pociągu? Tak. Zarezerwowałem przedział dla pana i doktora Watsona. Dokładnie ten wagon. Dzienny? Tak, wszystkie miejsca zajęte. Matce zależało jedynie, by dojechać do Edynburga. Nie trzeba było namawiać na wagon dzienny. Tak, będą dodatkowi pasażerowie. Rozumiem. Dziękuję, że pan przyjechał, choć nie zdradziłem szczegółów. Nie było trzeba. O wszystkim wiedziałem. Że matka zabrała gwiazdę Rodezji do Londynu i o próbie jej kradzieży. Scotland Yard? Nic takiego. Każdy wie, że pana matka ma ten diament. Była na przyjęciu w pałacu Buckingham i miała na sobie gwiazdę. Jadę z wami do Edynburga, więc w Londynie ktoś próbował ją ukraść. W pana ustach wszystko brzmi prosto. Zaczekam tu na Watsona, coś go zatrzymało. Będziemy czekać. Zabrać? Dziękuję. Przedział E. Bilet? Pana wagon. Proszę, proszę, inspektor Lestrade. Holmes, jedziesz na ryby? Mały urlop. Miło, pstrągi? Co? Tak. Duża wędka, może jednak łososie. Jadę głównie odpocząć. A może na misję Scotland Yardu? To chyba mój wagon. Pilnujemy porządku. Obsługa zaniesie pana bagaż. Wezmę go sam.
Odjeżdżamy. 7:30. Zawsze na czas. Uwaga na głowę. Watson. Idę, Holmes. Już jestem. Przepraszam. Wzajemnie. Dziękuję za pomoc. Nie szalej tak, daleko ci do atlety. Bzdura, mam idealną wagę. Wpadłem na starego znajomego. Duncan Blick, major pułku w Indiach, Sherlock Holmes. Miło mi. Wiele o panu słyszałem. Indie? Od 15 lat na emeryturze. Straciliśmy poczucie czasu, dni coraz dłuższe i prawie się spóźniliśmy. Zauważyłem. Może szklaneczka whisky przed obiadem, Watson? Świetny pomysł. O co chodzi? Słyszałeś o gwieździe Rhodesji Lady Carstairs? Czytałem, że była w Londynie z tym świecidełkiem. Tak, a teraz jedzie tym pociągiem. Mamy dopilnować, by diament wrócił cały do Edynburga. Brzmi jak zadanie dla policji. I tu się mylisz. Pierwsza próba kradzieży się nie udała. Do drugiej zapewne dojdzie w pociągu. Dlaczego? Nie wierzę, że jedna nieudana próba powstrzyma złodziei przed podjęciem kolejnej. To zajęcie dla Lestrada. Też z nami jedzie. Tak? Daje niezły popis aktorstwa. Przepraszam. Proszę wejść, panie Holmes. Mój przyjaciel, dr Watson. Zatrudniłem pana Holmesa po zajściu w Londynie. Na pewno jest pan skuteczny, ale nie potrzeba nam policjanta. Policjanta? Jak długo posiada pani gwiazdę Rhodesji? Ćwierć wieku. Może to wydać się dziwne, ale nigdy jej nie widziałem. Skoro już płacimy panu za ochronę, mamo. Można? Śmiało. Dziękuję. Wielkie nieba. Wspaniały. Prezent od męża na 5. rocznicę ślubu. 423 karaty? Pierwotnie miał ponad 700. Ojciec go pociął, by wyglądał skromniej. Skromniej? Wielki jak kaczy łeb. Dziękuję pani. Będziemy pracować dyskretnie. Rzadkość w przypadku policji. Gdzie nasz przedział? Przepraszam. Dziękuję, do widzenia. Dobranoc. Bezczelna. Porównać nas do policji. A czy to coś złego? Lestrade. Dokąd jedziesz? Do Szkocji na łososie. Naprawdę? Sezon dopiero za miesiąc. Kto mówi, że jadę na łososie? On. Przepraszam. Policja. Tu? W pociągu? Scotland Yard. Ostrzegałam cię. Pan Holmes? Tak? Proszę tędy. O, jesteś. Spróbuj kary, wyborne. Pudding z wołowiną i cynaderkami. Radzę się wycofać, panie Holmes. Bengalskie curry jest inne niż to z Madrasu, ale wszystko zależy od jagnięciny. Nie chodzi o mięso, ale o jakość przypraw, prawda, Holmes? Słucham?
Mówimy o curry. A tak, okropność. Naprawdę? Cóż, nie każdemu musi smakować. Będzie nas dwoje, mój syn zaraz dołączy. Wciąż uważam, że niepolerowany dziki ryż robi w curry wielką różnicę. Nie mogę się zgodzić. Zajmij się tym, Watson. Dobrze. To jeden z nich. Młody Carsters jest w restauracyjnym, tylko jego matka. Siedziałem w przedziale i usłyszałem hałas. Zamknięte, pukałem bez odpowiedzi. I tak tu sterczysz? Świetnie. Może pan otworzyć? Przykro mi. To inspektor Scotland Yardu. Proszę otworzyć. Dobrze. Nie żyje. Zabity. Dość pochopny wniosek. Czy to? Tak. 45 minut temu była tu gwiazda. Skąd wiesz? Widziałem. Może gdzieś tu jest. Zapomnij, mają zabójca. Tu jesteś, Holmes. Obejrzysz ciało? Ciało? Wielkie nieba. Skąd myśl, że to zabójstwo? Zabójstwo? Kto to? Major Blick, znajomy Watsona. Jak to zabójstwo, skoro drzwi były zamknięte? Obsługa pociągu ma klucze. Otwierał pan komuś ten przedział? Nie. Klucz miał pan przy sobie? Zawsze jest na łańcuszku. Podejrzewam serce. Ślady walki? Nie widzę. Chyba się pomyliłeś. Możliwe, ale jeśli zmarł naturalnie, to mamy ciekawy zbieg okoliczności. O co chodzi? Skradziono gwiazdę. Miał pan jej strzec. Syn pana zatrudnił. Dlatego mu ją zostawiłam. Gdzie on jest? Przykro mi, nie powinniśmy tu pani wpuszczać. Macie pusty przedział? Tak. Chodźmy stąd, proszę. Biedaczka. Zajmijmy się tym. Przepraszam, doktorze. Szkoda chłopaka, taki młody. Posłałem po konduktora. Poprosiłem o zamknięcie tego wagonu. Dziękuję, chodźmy do mnie. Proszę zamknąć ten przedział i bez mojej wiedzy nikogo nie wpuszczać, oczywiście. Wybacz, prowadzimy śledztwo. Rozumiem, znajdę cię później. Szuka pan inspektora Scotland Yardu? Tak, tutaj. Proszę.
Przykro mi, ale nie wolno opuszczać przedziałów. Czyj to wymysł? Scotland Yardu. Następny postój dopiero w rugby. Zgadza się. Mamy więc czas, by przeszukać pociąg. Znajdziemy sprawcę, znajdziemy skarb. Jeśli to było zabójstwo. Pomyśl. Chłopak był martwy, gdy skradziono diament. Inaczej by się nie bronił. Nie ma śladów walki. Jeśli zmarł z przyczyn naturalnych, była to wyjątkowo szczęśliwa okazja dla złodzieja, ale i wysoce nieprawdopodobna. Nie, to nie przypadek. Znajdziemy mordercę, znajdziemy i diament. Sprawca mógł wyjść z przedziału, zanim znaleźliśmy ciało. Członek personelu był na korytarzu. Nikt nie wychodził z przedziałów do wagonu restauracyjnego ani bagażowego, który jest zawsze zamknięty. Nie znalazłeś żadnych śladów na ciele, żadnych istotnych. Ani zadrapania? Miał na szyi małe zadraśnięcie. O to pytałem. I od tego zginął? Możliwe, że od trucizny. Bez autopsji nie wiemy. Macie listę pasażerów? Tak, proszę. Dziękuję. Major Blick, kolega doktora. Następny przedział pusty. Tam zaprowadziliśmy Lady Margaret. Kontynuuj. Vivian Vedder, inspektor, to ten. Lady Margaret i Roland Carsters, profesor William Kilbane, państwo Shawcross, panowie Holmes i Watson. Wy dwaj. Zadam im kilka pytań. Zacznę od pani Vedder. Vedder, przedział C. To tu. Pusto. Dajesz wolną rękę Lestradowi? To on reprezentuje władzę. On będzie przepytywać ludzi i szukać diamentu, a my co? Sam bym to zrobił. Czemu by nie? Racja. Pewnie dowiem się więcej niż on. Stąd wyszedłem. Zamknięte. Zacznę od tego. Tak, jestem doktor Watson. Czemu zawdzięczam to najście? Muszę zadać kilka pytań dotyczących celu pańskiej podróży. Dlaczego? Rutynowa procedura. Mamy tu zabójstwo. Scotland Yard, Sherlock Holmes i ja. Sherlock Holmes? Przepytujemy podejrzanych. O co więc ja jestem podejrzany? Zginął człowiek. Twierdzi pan, że w tym pociągu kogoś zabito? W przedziale obok. Jestem przesłuchiwany, bo zginął nieznany mi mężczyzna? Wszystkich przesłuchujemy. Jest pan z policji? Nie. Jakim więc prawem pan tu wtargnął? A pan? Dokąd pan jedzie? Donikąd. Pilnujemy z Holmesem, wiem, diamentu, perły czy innego klejnotu. Holmes zawsze szuka zaginionej biżuterii lub tajemniczych dam. O co chodzi? Przepraszamy panią, ale musieliśmy przeszukać przedział. Widzę. Co chcieliście tu znaleźć? Skradziono cenny klejnot i zabito człowieka. Przeszukujemy wagony i przesłuchujemy pasażerów. Nie ma sprawy. Podróżuje pani w smutnym celu. Pani matka... Tak. Przesłuchamy panią Vedder później.
Proszę wybaczyć. Co jest? Bądźmy wyrozumiali. Wiezie do Szkocji ciało zmarłej matki. W trumnie? To tradycyjny sposób pochówku. Rzućmy okiem na tę trumnę. To może być ciekawe. Chciałem zasugerować to samo. Zajrzyjmy do bagażowni. Tędy. Jestem dr Watson z Baker Street. Sherlock to potwierdzi. Nie obchodzi mnie pana żałosne alibi. Skoro Holmes z panem trzyma, z pewnością kłamie. Wypraszam sobie, to poczciwy człowiek. To pewnie pana wspólnik. Gdybym był policjantem, aresztowałbym pana. Nic nie zrobiłem, mogę to udowodnić. Jesteś Holmes. Idź pan do swojego kumpla. Ustaliłeś coś? Tak, to szemrany typ. Chciał mnie zbić z tropu. Jak widzę, udało mu się. Ale nie dasz się zwieść staremu profesorowi Kilbane'owi, co? Spróbuj tu. Pójdzie mi lepiej? Pewnie. No dobrze. Mogę wejść? Proszę. Dziękuję. Działam z ramienia policji. Wiedziałam. Mówiłam ci. Co takiego? W porządku, inspektorze, przyznaję się. To pan jest złodziejem? Tu pan to ma? Tak. Nie, proszę zostawić. Muszę wezwać inspektora Lestrada. Proszę nie uciekać. Jasna sprawa. Te drzwi są zawsze zamknięte? Tak, klucz ma tylko strażnik i ja. Mam ich. Kogo? Złodziei. Kto to? To małżeństwo. Państwo Shawcross? Przyznali się, złamałem ich. Zostawiłeś ich samych? Zabroniłem im wychodzić. Chodźmy do nich. To znów pan. Właśnie ująłem złodziei. Szanowna pani, policja, tak? Ostrzegałam go, ale się uparł. Cokolwiek państwo powiedzą, może być wykorzystane w sądzie. Przecież już się przyznali. Do wszystkiego? Tak, tam to jest. Jeśli nie wniesiecie zarzutów, zapłacę podwójną wartość. Zawsze tak mówicie. Proszę to oddać. Ukradłem to z hotelu w Londynie. No już. Zbieram czajniczki. Czajniczki? Czy to wygląda jak diament? Nie za bardzo. Mówiłeś, że się przyznali. Powiedzieli, że coś ukradli. Nie mieszaj się w sprawy policji. Przynajmniej odzyskałeś skradziony czajniczek. Dzięki, Holmes. Czajniczek. Daję z siebie wszystko, a spotyka mnie tylko upokorzenie. Sam bym do tego doszedł. Niech policja wykonuje swoją pracę. Zajmij się pan sobą. Tu jesteś, Watson. Napijemy się czegoś u mnie? Chętnie. Wyjdzie mi to na dobre. Gdy dotrzemy do Edynburga, traficie w ręce policji. Cholerne czajniczki. Profesorze Kilbane, zajmie pan przedział obok? Tak. Musimy zadać kilka pytań. Teraz wy zaczniecie z pytaniami? A ma pan coś przeciwko? Tak, mam. Genialny umysł. To twój naukowy umysł mu pomógł. Dokładnie. Jak ze śmiercią Castersa. Od razu zakładałem otrucie. Naukowe podejście. Strzyknął mu jakąś rzadką truciznę, pewnie coś z Ameryki Południowej. Albo Indii. Tak. Byłem w Indiach, ty też. Oczywiście.
Byłeś w Indiach. Nie podoba mi się pańska postawa. Może i nie, ale podróżuję tym pociągiem w konkretnym celu. Nie mam czasu i chęci na współpracę z wami. Oczywiście. Inspektor na pewno docenia pana poświęcenie. Dziękuję. A teraz wracam do moich zajęć, które wymagają skupienia. Matematyka? Tak. Ciekawy temat. Proszę oddać. Czegoś pani trzeba? Mojej walizki, ale drzwi są zamknięte. Oczywiście, już otwieram. Dziękuję. Musimy pomówić o diamencie. Proszę się tym nie martwić. 50 000 funtów? Syn zatrudnił go do pilnowania diamentu, a ten skradziono mu sprzed samego nosa. Ostrzegam, zgłoszę to pańskim przełożonym. Działam sam. Poinformuję więc Scotland Yard. Scotland Yard to ja. Lady Carstairs weszła do wagonu restauracyjnego sama. My już tam byliśmy. Holmes przyszedł później, ale Lestrade siedział w przedziale z odsłoniętymi zasłonami. Musiał widzieć sprawcę. To już coś. Widać, że Lady Carstairs bardziej zmartwiła kradzież klejnotu niż śmierć syna. Masz rację. Proszę wejść. Tu jesteś. Napijesz się? Dzięki. Mogę zapalić? Jasne. Rozmawiamy z Duncanem o naszej sprawie. Tak? Doszliśmy do wniosku, że tylko ta stara baba nie ma alibi. Podchodzicie do tego ze złej strony. Naprawdę? Jaka jest twoja teoria? Ubezpieczenie. Ludzie ubezpieczają biżuterię i wyłudzają odszkodowanie. Ciekawa teoria. Może zapytasz ją, na ile ubezpieczyła gwiazdę Rodezji. Dziękuję, ja już mam dość. Czemu sam do niej nie pójdziesz? Bo już wiem. Artysta z pana. Skoro wiesz, po co pytasz? Państwo Shawcross, czajniczki. Można ich skreślić. Profesor William Kilbane wyśle telegram edynburskiej policji, żeby go przejrzeli. Ciekawe. Co? Jaki zbieg okoliczności? Jaki? Że Kilbane wykłada akurat matematykę. I jeszcze raz? Słyszałeś o poruczniku Sebastianie Moranie? Oczywiście, co z nim? Moran był okrutnym i diabolicznym przyjacielem naszego zmarłego przyjaciela, profesora Morartiego. Nigdy go nie widziałem, ale miałem z nim do czynienia. Dopuścił się 3 zamachów, które miały zakończyć się moją śmiercią. Ale co to ma wspólnego ze sprawą? Pewnie nic. Co jednak ciekawe, był specjalistą od kradzieży biżuterii, a czas wolny spędzał przy matematyce. Sugerujesz, że profesor Kilbane to pułkownik Moran? Nasz zabójca i złodziej diamentu? A ta kobieta, Vivian Vedder. Każdy jest podejrzany. A Lady Margaret mogła chcieć tej kradzieży. Nie zmartwiła jej śmierć syna. A kolega Watsona, pan Blick, też nie jest pewny.
just as sensible to suspect him. No. As far as we know, only four Jedynie persons knew 4 the story. osoby wiedziały o transporcie gwiazdy. Ty, dr Watson, nasz Denat i ja. And Lady Margaret. I Lady Margaret. Otóż to. I'll have another talk. Porozmawiam z nią jeszcze raz. Lady Margaret, you Mogę wejść? come in. I jak? Leave it open. Nie zamykaj. Lucky beggar. Farciarz. Who's a lucky Kto? Duncan Bleak. Duncan Bleak. Been playing cards. Graliśmy w karty, wszystko wygrał. I believe the expression is. Cały ten czas byłeś z nim? Yeah, just left him. Dopiero wyszedłem. Introduced me to a new fact. Nauczył mnie nowej gry. Gin Rummy, chyba amerykańska. I believe. Ma elementy buchalterii. Been connected with it. You ever hear of it? Słyszałeś o niej? Wciąż szuka pan mordercy? Possible fellow. Niemożliwy człowiek. Understand it. Vanished into thin air. Rozpłynął się w powietrzu. Well, there you are. I jesteś. Gdzie byłeś? I asked you where you'd been. Pytałem, gdzie byłeś. Huh? Co się stało? Patrzyłem przez okno z ciemnego końca korytarza. I didn't see you. Nie widziałem cię, drzwi były zamknięte. Byłem na zewnątrz. Na zewnątrz? Musisz kiedyś spróbować. Obejrzyjmy trumnę. Ostatnio ktoś mi przeszkodził. Sorry. Wybacz. Sherlock Holmes, mogę obejrzeć przewożoną trumnę? Nie wolno tu wchodzić. Biorę to na siebie.
Dosyć osobliwa trumna, nie sądzisz? Może trochę cudaczna. Nie myślałem o ornamentach. Możemy ją otworzyć? To zakazane. Otwórz, Watson. Nie możecie. Musimy. Przepraszam. Biedaczka. Tak jak myślałem. Płytka. Ciało leży wysoko. Myślisz, że pod spodem jest skrytka? Musi być. Pusto. Niedawno ktoś tu leżał. Zawołaj Lestrada, jest u Lady Margaret. Zaraz wracam. Wpuścił pan tu kogoś? Matematyka. Dla zabicia czasu. Prędko. Co jest? Chodzi o trumnę. Ma podwójne dno. Mógł się tam skryć zabójca. Co to ma znaczyć, Holmes? Tu chował się twój zabójca. Więc to kwestia czasu i go mamy. Raczej ich. Działały tu dwie osoby. Jedna to zaplanowała, druga leżała w trumnie. Wyszła o ustalonej godzinie, by zamordować i ukraść diament. Kogo masz na myśli? Pułkownika Sebastiana Morana. Uparłeś się przy nim. Wziąłem to zlecenie, bo czułem, że Moran nie oprze się pokusie kradzieży Gwiazdy Rodezji. Jest mózgiem tej operacji i jedzie tym pociągiem. I jak chcesz rozstrzygnąć, który pasażer jest tym pułkownikiem? O ile to pasażer. Proponuję najpierw przesłuchać pannę Weder. Kto tam? Chcę zadać kilka pytań. Wszystko, co pani powie, może zostać użyte przeciwko pani. Co do pani matki, to nie pani matka, prawda? Słucham? Sprawdziliśmy trumnę. Wiemy o skrytce. Proszę mówić. Co? Pani historię. Skoro muszę. Pewien człowiek poprosił mnie o transport trumny do Szkocji. Oferował 100 funtów. Wiedziała pani o skrytce? Tak. Jak uzasadnił konieczność ukrycia się w trumnie? Mówił, że ktoś musi opuścić Londyn, a pociągi obserwują zagraniczni agenci. Historyjki o agentach nie kupiłam. To czyni pani jego wspólniczką. Jak się nazywał ten człowiek? Nie pamiętam. Czy mężczyzną, który poprosił o transport w trumnie, był ten człowiek? Chyba popełniasz błąd. Co wiesz o majorze Bliku? Znam go od lat, to członek mojego klubu. To żart? Zna pan pułkownika Morana? Morana? Pułkownika Sebastiana Morana. Raczej nie. Chyba nie myśli pan... Nic takiego, ma pan alibi. Watsona. Oczywiście. Możecie śmiało przeszukać mój przedział. Obejdzie się. Gwiazda Rodezji nie została skradziona. Słucham? To była fałszywka. Ja mam oryginał. Ty? Lestrade, chyba nie myślałeś, że pozwolę Lady Margaret zachować oryginał. Gdy upewniłem się, że dojdzie do kradzieży, przejąłem klejnot przy wejściu do pociągu. Nie miał pan prawa, to zadanie policji. Miałem nie dopuścić do kradzieży i nie dopuściłem. Nie wiem, o co tu chodzi, ale nigdy wcześniej go nie widziałam. Proszę zostać w przedziale, aż dojedziemy do Edynburga. Inspektor Lestrade, telegram do pana. Dziękuję.
Holmes jest ci winien przeprosiny. Nic się nie stało, tutaj każdy jest podejrzany. Nikt nie jest nieomylny, nawet on, a zabójca wciąż jest na wolności. No tak. Dobranoc. Nie martw się. Czas na kolejną pogawędkę z profesorem. Coś ważnego? Ty masz swoje sekrety, ja mam swoje. Tu inspektor Lestrade. Będziecie się tak tłuc całą noc? Mówił pan, że pracuje pan na uniwersytecie w Edynburgu. Nic podobnego. Tak pan mówił. Holmes też to słyszał. Mówiłem, że jestem profesorem matematyki i wracam do domu do Edynburga. Możliwe, że jeszcze do tego wrócimy. Jeszcze raz pan zapuka i oddaje sprawę w ręce prawa. To ja jestem prawem. To proszę tu nie wbiegać jak pokojówka. Gdzie są wszyscy? Chyba nie chce nam otworzyć. Poradzimy sobie. Kto zamknął drzwi? To strażnik. Morderca wrócił. Zastrzyk podskórny. Przyjrzyj się. Małe zadraśnięcie, tak jak u Carstersa. Mała strzałka z rozpuszczalną substancją, która najpewniej wsiąka w ranę. Dlatego nic nie zauważyłeś. Chciał pozbyć się ciała, ale wystraszył się, gdy pukaliśmy. Pokaż to. Odejdź od drzwi. Widział cię ktoś? Nie. Holmes i ten gruby są teraz w bagażowni. A strażnik z korytarza? Nie widział mnie. Unieszkodliwiłem go. Tego z bagażowni zabiłem. Proszę. To nie jest gwiazda Rodezji. Czy to jakiś podstęp? Oryginał ma Holmes, to fałszywka. Prawdziwą gwiazdę ma inspektor ze Scotland Yardu. Był z nimi w bagażowni? Nie. Więc pewnie siedzi w przedziale. Pośpiesz się. Nie podoba mi się to. Mi też nie. Po prostu zabierz mu diament. Inspektor Scotland Yardu to coś innego. Oczywiście dostaniesz za to godne wynagrodzenie. Jest w środku.
Ma diament. Użyj tego. Nie, nie strzelaj. No, don't shoot. Hello? That fellow you put on Nie guard? ma strażnika. Widzę. Dziwne. What is it? Co jest? Lestrade. Lestrade. Posadźmy go. He's coming too. Budzi się. Podaj wodę. Well, it's nothing very serious. To nic poważnego. Zbadam go dokładniej potem. Otruty jak reszta. It's gone. Diament zniknął. The diamond's gone. Gone? Zniknął? And we better search the murder. Chodźmy go szukać. To bez sensu. Gwiazdę Rodezji ma jego zabójca. What's that? Co to? Wiatrówka na zatrute strzały. Ciekawy model. Zaatakował cię, bo miałeś klejnot. Na szczęście nie strzelił do ciebie. Dojeżdżamy. Policja. Szkocka policja. I don't feel Nie czuję się na siłach. Pomówisz z nimi? Oczywiście. You keep quiet. Odpoczywaj, zaraz wracamy. Mr. Holmes, this is To inspektor MacDonald z policji w Edynburgu. Byłem tu w innej sprawie, ale odebrałem wasz telegram. Musi pan pomówić z Lestradem. Tu dowodzę ja. To Szkocja. Przekroczyliście granicę. We've had a spot of trouble Mamy here. tu pewne problemy. Dlatego tu jestem. Pan to kto? Mr. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ten prywatny detektyw, słyszałem o panu. Mr. Holmes is Holmes praktycznie rozwiązał już tę sprawę. Watson, opróżnicie wagon restauracyjny? Mam kilka pytań. Tak jest. Nikt nie opuszcza przedziału do końca przesłuchań. Lestrade prosił mnie, żeby panu towarzyszyć. Nieco nietypowe. Scotland Yard ceni sobie Holmesa, często proszą go o radę. Scotland Yard? Gdzie Lestrade? Sprawdź, czy inspektor doszedł już do siebie. W porządku. Wszystko wiem, panno Weder.
Brała pani w tym udział. Ja tylko kupiłam trumnę. To sprawa dla Scotland Yardu. Wasza jurysdykcja skończyła się za granicą. Pan tak uważa. Kwestia opinii. Panna Vedder jest zamieszana. Ale może pani nie znać Morana? Nie znam. Pułkownik Moran jest w to zamieszany? Zna go pan? Niestety tak. Może pani wracać do przedziału. Powiedział pan niestety. Spotkałem go kiedyś. Nikt mnie tak nigdy nie wykiwał jak on. Najsprytniejszy bandzior od czasu Moriarty'ego. Zgadzam się. Gdzie jest Moran? Jedzie tym pociągiem jako major Duncan Blick. Co ty mówisz? Mówi pan poważnie? Proszę go przyprowadzić. Tak jest. Blick zapłacił za panów w Lords. Proszę. Duncan Blick? Tak. Wzywa pana inspektor MacDonald. W porządku. Pułkownik Moran? Chętnie zobaczę ponownie tego bandziora. Chciał pan mnie widzieć? Tak, jest pan aresztowany. Przekonał ich pan, że jestem tym legendarnym Moranem? To nie legenda. Zapomniał pan już o sprawie w Inverness? Nigdy tam nie byłem. Mogę pana przeszukać? Proszę. Jak na niewinną osobę ma pan przy sobie dziwne rzeczy. Służyłem w Indiach. Teraz jesteśmy w Szkocji, a tu nie wolno nosić broni. Jest pan zadowolony? Nie do końca. Teraz tak. To wszystko wyjaśnia. Zaraz będziemy w Topham. Nie zatrzymujemy się tam. Myli się pan. Tym razem tam się zatrzymamy. Odwleka pan to, co nieuniknione. Nie ucieknie pan. Z drogi, inspektorze. Oto pański człowiek. Kto pociągnął za hamulec? Wysiądziemy tu z więźniem, zabrać go. Niezła potyczka, inspektorze. Dobra robota, Holmes. Nie doceniałem pana. To pan mnie uderzył? Bardzo przepraszam. To koniec. A gdzie Lestrade? Zajrzyj pod stół. To Lestrade? Duncan Blick. Raczej pułkownik Moran. Chodź, pomóż mi. O co chodzi? Gdzie MacDonald? Właśnie wysiadł. Nie mógł. A jednak. Sprytny jesteś, Moran. Twój wspólnik udaje policjanta. Wsiada do pociągu, aresztuje cię i razem wysiadacie. Fantastyczne, czyż nie? Intryga godna Sebastiana Morana. Zaplanował wszystko, łącznie z trumną i skrytką. Kumpel policjant zabiera go z pociągu, zanim dojedzie do Edynburga. Gdzie jest Lestrade? Z pewnością jest bardzo zajęty. Chwileczkę. Wszyscy jesteście aresztowani. Ręce do góry. Zawieź nas na najbliższy posterunek, żwawo. Czyli cios od Holmesa nie był przypadkowy. Kwestia opinii. Siadaj.
Proszę to wysłać. To telegram do policji w Edynburgu. Będą nas oczekiwać. How did you know this fellow Jak was poznałeś, że to nie jest prawdziwy inspektor? Zdradziły go szczegóły. Nie założył kajdanek Moranowi. Sam musiałem to zrobić. W trakcie szarpaniny bardziej przeszkadzał niż pomagał. Nietypowe zachowanie policjanta. amazing? Imponujące. Rozwiązałeś sprawę bez dowodów. Powinienem dodać, że znam prawdziwego inspektora McDonalda z Edynburga. Lestrade o wszystkim wiedział? Tak, i zadziwiająco szybko do tego doszedł. Rzadkość. Oby się nie zagalopował. Sprytnie, Holmes. Masz mnie, ale nie masz gwiazdy Rodezji. Mam ją. Skoro zdołałem podmienić ciebie na Lestrada, czy nie podmieniłbym... maleńkiego diamentu? Tekst polski Aleksandra Urbańczyk. Czytał Maciej Więckowski.